Wyobraź sobie, 80 lat temu aż 90% dzieci zarabiało więcej niż ich rodzice. Brzmi jak naturalna kolej rzeczy, prawda? Dziś w USA tylko 50%. Co więcej, w najbogatszym kraju świata 2 na 3 osoby żyje od wypłaty do wypłaty. Czy zatem American Dream umarł? Przez dziesięciolecia słyszeliśmy, że Ameryka to ziemia możliwości, gdzie ciężka praca gwarantuje sukces. Ale w ostatnich latach coraz mniej osób wierzy w to, że uda im się osiągnąć ten wymarzony dom z białym płotkiem i 2 samochodami w garażu. Dziś sprawdzimy, czy to nadal ma sens. Ale żeby to zrozumieć, nie będziemy patrzeć tylko na statystyki czy wykresy, poznamy 4 osoby. Ich historie pokażą nam prawdę o największym micie współczesnego świata. Ale najpierw, skąd w ogóle wziął się American Dream? Termin American Dream został spopularyzowany przez historyka Jamesa Truslow Adamsa w 1931 roku. Ale idea jest starsza. Emigranci przez wieki przyjeżdżali do Ameryki z przekonaniem, że tu każdy może się wybić niezależnie od pochodzenia. Prawdziwy boom American Dream nastąpił po II wojnie światowej. Rząd wprowadził GI Bill, program, który dawał weteranom darmowe wykształcenie wyższe i tanie kredyty hipoteczne. Nagle miliony Amerykanów mogło kupić dom na przedmieściach, które wcześniej były luksusem tylko dla elit. Powstała formuła American Dream. Dom na przedmieściach z ogródkiem i białym płotkiem. Samochód w garażu, najlepiej 2, symbol wolności i statusu. Stabilna praca w korporacji, 1 pracodawca przez całą karierę. Studia dla dzieci, bo edukacja to drabina awansu społecznego. A w wieku 65 lat emerytura z firmy plus Social Security. To nie było przypadkowe marzenie. To był świadomy projekt społeczny. Rząd dotował przedmieścia przez system autostrad, ulgi podatkowe od kredytów hipotecznych i przepisy urbanistyczne. Firmy oferowały stabilne zatrudnienie z różnymi świadczeniami. Związki zawodowe zapewniały wzrost wynagrodzeń. System działał spektakularnie. Dla białej klasy średniej w latach 50. i 60. każde pokolenie żyło znacznie lepiej niż poprzednie. Wtedy właśnie American Dream stał się globalnym symbolem prosperity. Ale co się stało z tym systemem i dlaczego dziś brzmi to jak science fiction? Oto nasi bohaterowie. Ich historie pokażą nam prawdę o największym micie współczesnego świata. Poznajcie Charlie'ego Rodrigueza. Ma 83 lata i jest żywym dowodem, że American Dream kiedyś działał. Charlie skończył liceum w San Antonio w 1963 roku. Bez studiów poszedł do pracy jako monter w lokalnym zakładzie General Electric za $8,000 rocznie. W 1965 roku, mając 21 lat, kupił dom za $18,000. Bank dał mu kredyt bez sprawdzania oceny kredytowej. Wtedy nie istniała. Bez historii zatrudnienia wystarczyły paski wypłat z ostatnich 3 miesięcy. 5% zaliczki i dostał po prostu klucze do domu. A potem Charlie zrobił to, co miliony Amerykanów jego pokolenia. Został w jednej firmie przez całą karierę. Przez następne 44 lata pracował w General Electric. Zaczynał jako monter na linii produkcyjnej, awansował na kierownika zmiany, potem na kierownika linii, a następnie całej swojej fabryki. Charlie systematycznie odkładał 10% pensji na emeryturę. Jego fundusz emerytalny rósł, dom zyskiwał na wartości. Jego skromne życie powodowało, że przechodząc na emeryturę, efektywnie został milionerem. Zrealizował idealnie scenariusz American Dream klasy średniej. Mimo że nie założył własnej firmy, to ciężką pracą dorobił się na to, aby wygodnie żyć, ale też pomóc swojemu wnukowi. Poznaj Alexa. Ma 35 lat, to wnuk Charlie'ego. Zarabia obecnie $750,000 rocznie z imperium nieruchomości. 47 wynajmowanych nieruchomości. Brzmi jak kolejny sukces American Dream? Spójrzmy na szczegóły. Charlie zapłacił za studia swojego wnuka Alexa. 35,000 zamiast kredytów studenckich. Alex skończył studia z zerowym długiem, podczas gdy jego rówieśnicy mieli średnio 30-40 tysięcy długu. Alex dostał pracę jako urzędnik kredytowy w banku przez znajomości. Charlie był długoletnim klientem i po prostu porozmawiał z prezesem banku. Ta praca dała Alexowi coś bezcennego. Informacje poufne.
Wiedział, które nieruchomości mają być przejęte przez bank, które dzielnice były planowane do rewitalizacji. W 2012 roku nastąpił przełom. Alex znalazł dom w East Austin, przejęty przez bank za 45 tysięcy. Właściciel stracił pracę w 2008 roku, nie mógł spłacać kredytu. Alex nie miał 45 tysięcy gotówki, więc poszedł do Charlie'ego. To okazja, dziadku. Miasto planuje w tym miejscu centrum technologiczne. Dom będzie wart 120 tysięcy w zaledwie 3 lata. Charlie napisał czek bez wahania. Inwestycja rodzinna. Spłacisz, jak będziesz mógł, bez odsetek. Alex kupił dom za 45 tysięcy gotówką. Wydał 15 tysięcy na remont i wynajął za 1200 miesięcznie. Zwrot z inwestycji? 24% rocznie. Reinwestował dochody z wynajmu kolejnej nieruchomości, miał przewagi, których innych nie mieli. Zerowy dług, w przeciwieństwie do swoich rówieśników, dostęp do kapitału rodzinnego, znajomość rynku z pierwszej ręki, idealne wyczucie czasu oraz pracował ciężko, tak jak nauczył go dziadek. Wykorzystywał każdą możliwą szansę, żeby rozwinąć swój biznes. Do 2016 roku miał 6 nieruchomości. Potem zaczął się boom technologiczny w Austin. Google, Apple, Facebook otworzyły tam biura. Wartości nieruchomości po prostu eksplodowały. Dziś Alex ma 47 nieruchomości, zarabia na tych nieruchomościach ponad 70 tysięcy miesięcznie. Jest multimilionerem. Zrealizował swój American Dream. Pracuje tylko 25 godzin tygodniowo, ma właściwie nieograniczony urlop, mieszka w domu za prawie $2 miliony, kupionym po prostu za gotówkę. Ale Alex ma świadomość systemu. Nie jestem mądrzejszy od innych. Miałem odpowiedni moment, wsparcie rodziny i informacje z pierwszej ręki. Większość ludzi tego nie ma. Ale przez 10 lat harowałem na swój sukces. Ironia jest taka, że sukces Alexa bezpośrednio przyczynia się do problemów, z którymi borykają się jego rówieśnicy. Poznajmy kolejną bohaterkę naszego filmu, Emmę. 32 lata, jest kierowniczką marketingu w Austin. Idealny przykład rozczarowania pokolenia milenialsów. Emma wychowała się w rodzinie klasy średniej. Rodzice, księgowi, nauczycielka zarabiali łącznie 85 tysięcy. Nie mieli oszczędności na studia, bo dzieci dostaną stypendia albo kredyty. Wszyscy mówili to samo. Studia to inwestycja w siebie. Kredyty studenckie to dobry dług. Przez lata wyższe wykształcenie było furtką przejścia z klasy robotniczej do klasy średniej. A klasa średnia, jeśli tylko dostatecznie ciężko się pracowało, osiągała American Dream. Emma wybrała University of Texas w Austin i poszła na marketing. Koszt 25 tysięcy rocznie przez 4 lata, więc wzięła 70 tysięcy kredytu studenckiego. Doradca kariery zapewniał: absolwenci zarabiają średnio 55 tysięcy na start, raty kredytu będą tylko rzędu 400 miesięcznie. Zderzenie z rzeczywistością rozpoczęło się, jak tylko skończyła studia. Okazało się, że rynek pracy był znacznie bardziej konkurencyjny niż się spodziewała. Dostała pracę jako koordynator marketingu, ale jedynie za 42 tysiące. O 13 tysięcy mniej niż obiecywano. Standardowa rata kredytu, 650 tysięcy dolarów, jak się okazało, była już poza jej zasięgiem. Zatem doradca zaproponował jej tzw. Income Driven Plan. Zamiast spłacać kredyt przez 10 lat, spłaca go przez 25, ale rata jest zależna od zarobków. Brzmiało to jak ratunek, ale Emma szybko zrozumiała, że to pułapka z 2 złymi opcjami. Opcja pierwsza: będziesz biedna przez 25 lat i Emma może celowo nie starać się o awanse czy lepszą pracę, będzie płacić niską ratę, ale jej dług urośnie, ale na szczęście zostanie po tych 25 latach umorzony. Problem? Od tego umorzenia będzie musiała zapłacić podatek 30 tysięcy, czyli połowę tego długu. Opcja druga: sukces cię bankrutuje. Jeśli Emma dostanie awans i zacznie zarabiać więcej, ale nie na tyle, żeby po prostu od razu spłacić cały dług, jej rata automatycznie skoczy do poziomu standardowego planu albo nawet wyżej. Co więcej, przez to, że na początku spłacała bardzo mało, ten dług urósł już po 5 latach z 70 do 90 tysięcy. Więc sukces w karierze to de facto kara finansowa. Emma wyjaśniła to koleżance: jeśli całe życie będę zarabiać mało, zapłacę około 150 tysięcy za dług 70 tysięcy. Jeśli odniosę sukces,
Zapłacę około 200 tysięcy za ten sam dług. System zmusza Emmę do wyboru. Albo będzie biedna całe życie, albo zapłaci karę za sukces. Nie ma tu dobrej opcji. Po 5 latach ciężkiej pracy Emma awansowała na kierownika marketingu za 58 tysięcy. Jednocześnie ceny domów w Austin skoczyły z 250 do 450, a jej dług studencki urósł już do 85 tysięcy, mimo że regularnie coś spłacała. Także paradoks Emmy: im więcej płaci, tym więcej jest winna. Im lepiej się powodzi w karierze, tym gorsza de facto staje się jej sytuacja finansowa. Emma ma europejskie marzenia. Śledzi influencerkę Maję z Kopenhagi, która podobnie jak ona jest koordynatorką marketingu. Maja publikuje posty: dojazd z rowerem do pracy, koniec dnia pracy o 16, wino w kawiarni, weekend w Barcelonie, podpis pod zdjęciem: zwykły wtorek w Danii. Emma komentuje: jak cię stać na podróże przy pensji koordynatora marketingu? Maja odpowiada: 6 tygodni płatnego urlopu, przystępne mieszkania, powszechna opieka zdrowotna. Mogę rzeczywiście oszczędzać na podróży. Część mnie chce przeprowadzić się do tej Kopenhagi. Maja ma równowagę między życiem i pracą, jakiej ja nigdy nie będę miała. Ale czy chcę zrezygnować z możliwości zbudowania czegoś wielkiego? W Ameryce mogę założyć własną firmę, mogę zostać milionerką jak Alex. W Danii właściwie będę zawsze kimś z klasy średniej. Szczerze mówiąc, idea płacenia 50% podatków mnie przeraża. Emma bada też portugalską wizę nomady cyfrowego, ale waha się. Może mogę mieć europejski styl życia z amerykańskimi dochodami przez pracę zdalną? Nie wiem. Nasz kolejny bohater to Steve Wilson. Ma 52 lata, żywy przykład pokolenia, które uwierzyło w system i zostało zdradzone. Steven skończył Uniwersytet Stanowy w Ohio. Po studiach znalazł pracę za 35 tysięcy rocznie. W 1998 roku kupił dom na przedmieściach Columbus. Plan był prosty: ciężko pracować, dostać awans, spłacić dom w 30 lat i przejść na firmową emeryturę w wieku 65. Plan przebiegał po jego myśli. Dom systematycznie zyskiwał na wartości. Do 2007 roku był wart około 280 tysięcy. Steven czuł się bogaty na papierze. Jednak przyszedł październik 2008 roku. Firma Stevena zamknęła zakład. Steven stracił pracę razem z 2000 innych pracowników. Bezrobocie w Ohio skoczyło do ponad 11%. Kilka miesięcy później jego dom wart był tylko 120 tysięcy, a do spłaty zostało mu 165. Bank powiedział jasno: dopłać różnicę albo eksmisja. Steven nie miał 45 tysięcy gotówki. Tak więc w lipcu 2009 roku szeryf przyszedł z nakazem eksmisji. Bank sprzedał dom za 95 tysięcy na aukcji. Steven nadal był odpowiedzialny za pozostałe 70 tysięcy. Dziś wynajmuje mieszkanie za 1800 miesięcznie, co stanowi ponad połowę jego miesięcznej pensji. Jeden fałszywy krok i wyląduje na ulicy. Nie ma żadnego marginesu bezpieczeństwa. I wtedy trafia do szpitala z zawałem. Ubezpieczenie pokrywa tylko część kosztów. Ale to nie jest najgorsze. Ponieważ nie może pracować, więc traci też swój przychód. Jeśli nie uzbiera na czynsz, za miesiąc zostanie wyrzucony na bruk. Kryzys mieszkaniowy i te rachunki za koszty medyczne doprowadzają go do bankructwa. W internecie czyta o europejskiej opiece zdrowotnej. Niemcy? Jego zabieg kosztowałby 0 euro. Francja? 2 lata zwolnienia chorobowego z 80% wynagrodzenia w razie potrzeby. Dania? Powszechne ubezpieczenie włącznie ze zdrowiem psychicznym. Czy naprawdę Ameryka nie może tego mieć, myśli? Jesteśmy najbogatszym krajem świata, a ludzie bankrutują przez zawał serca. Ale jednocześnie Steven nie godzi się na koszty takich rozwiązań. Nie będę płacił 50% podatków. Ciężko pracuję na swoje pieniądze. Dlaczego miałbym płacić za czyjeś leczenie? Poza tym, to co zrobiła Amerykę wielką, to indywidualna odpowiedzialność, a nie zasiłki rządowe. Steven głosuje na republikanów, bo przynajmniej wspierają amerykańskie wartości. Ale jednocześnie desperacko chce demokratycznej polityki, jak powszechna opieka zdrowotna, bo system mnie wykończył.
No więc co zmieniło się na przestrzeni tych 50 lat, co podważa istnienie American Dream? Rzeczywiste pensje Amerykanów od 70 lat pozostają praktycznie bez zmian. Jednak ceny domów rosły 2 razy szybciej, a koszty kredytów studenckich ponad 3 razy. Zwiększona produktywność biznesów nie przekłada się na wzrost wynagrodzeń. System przestał nagradzać pracę, a zaczął nagradzać posiadanie kapitału. To dlatego kilkadziesiąt lat temu Charlie, który był zwykłym monterem, mógł zostać milionerem, podczas gdy Emma z wykształceniem wyższym nie może sobie pozwolić nawet na mieszkanie. Reguły gry się zmieniły, ale mit American Dream pozostał ten sam. Te 4 historie ujawniają absurdy współczesnego amerykańskiego systemu. Pierwszy paradoks to edukacja. Emma ma wyższe wykształcenie niż Steven, ale gorsze perspektywy życiowe. To nie przypadek. 41% absolwentów pracuje obecnie w zawodach niewymagających wyższego wykształcenia. System edukacyjny sprzedaje młodym ludziom mit, że dyplom gwarantuje sukces, podczas gdy faktycznie wpędza ich w długi. Drugi paradoks to prosperity. PKB i giełda biją rekordy. Gospodarka oficjalnie kwitnie, ale 2 z 3 Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty. Charlie, mający kilka milionów, jest bogatszy od 80% pracujących Amerykanów. Bogactwo istnieje, ale skoncentrowane jest w rękach nielicznych. Obecnie nierówności w bogactwie w USA są na historycznie wysokich poziomach. Trzeci paradoks to transfer bogactwa. Sukces Charliego automatycznie przeszedł na Alexa przez rodzinną pożyczkę bez odsetek. Jednocześnie Emma płaci faktycznie kredyt hipoteczny Charliego przez zawyżone ceny mieszkań w Austin. Eksmisja Stevena podczas kryzysu stała się okazją inwestycyjną dla Alexa. Jeden człowiek traci dom, drugi na tym zarabia. Ostatni paradoks to przewaga rodzinnego bogactwa. Alex nie jest mądrzejszy czy bardziej pracowity niż Emma czy Steven. Nie ma lepszego wykształcenia ani jakichś większych umiejętności. Po prostu miał dziadka z kapitałem. Mimo że można osiągnąć sukces bez pomocy rodziny, to taki ułatwiony start może czasem być tym, co różni życie z 47 nieruchomościami, a mieszkaniem z rodzicami w wieku 32 lat. Wszystkie nasze postacie pokazują ten sam konflikt wewnętrzny. Chcą wygodnego życia, ale nie chcą porzucić amerykańskiej tożsamości. To nie jest zwykła hipokryzja. To fundamentalny konflikt między 2 wizjami świata. Amerykanie wierzą, że sukces pochodzi z ciężkiej pracy i talentu, a nie z systemu. Charlie został milionerem na emeryturze, bo był całe życie pracowity i oszczędny, a nie dlatego, że system mu sprzyjał. Alex zbudował imperium, bo był przedsiębiorczy, a nie dlatego, że miał rodzinny kapitał. Nie ufają rządowi. Rząd zepsuje wszystko, czego dotknie, mówią. Steven mówi, Urząd Komunikacji nie może sprawnie wydać prawa jazdy, a ma zarządzać opieką zdrowotną dla ponad 300 milionów ludzi? Amerykanie boją się przeciętności. Mówią, Europejczycy zadowalają się tym, co dobre. Amerykanie dążą do wielkości. Emma mówi, w Danii wszyscy są klasy średniej i zadowoleni z tego. Ale co jeśli chcę być wyjątkowa? Co jeśli mam potencjał na więcej? Są też dumni z samodzielnie wypracowanego sukcesu. Charlie mówi, każdy dolar w moim portfelu to moja ciężka praca. Dlaczego miałbym się dzielić tym i płacić za czyjeś błędy? Zbudowałem to imperium od zera. Europejskie podatki karałyby mój sukces. A więc każda z tych naszych postaci żyje w pewnym konflikcie sprzeczności. Zatem jak widzą swoją przyszłość? Alex siedzi w barcelońskiej kawiarni i rozmawia ze swoim kolegą niemieckim przedsiębiorcą. Dlaczego Amerykanie sprzeciwiają się powszechnej służbie zdrowia? Płacicie więcej i dostajecie gorsze rezultaty. Bo nie ufamy rządowi. Spójrz na nasze szpitale dla weteranów. Po prostu katastrofa. Prywatna opieka jest lepsza, o ile możesz sobie na nią pozwolić. Ale większość waszych ludzi nie może sobie pozwolić na dobrą opiekę zdrowotną. To prawda, ale powszechny system byłby przeciętny dla wszystkich. Wolę doskonałość dla niektórych niż przeciętność dla wszystkich. Alex myśli, wiem, że miałem dobry start z dziadkiem, ale przecież to ja podejmowałem ryzyko. Ja analizowałem rynek. Ja zarządzam 47 nieruchomościami. Europejskie podatki 50%? Że co? Żebym finansował opiekę zdrowotną dla ludzi, którzy nie mieli motywacji, żeby zbudować czegoś własnego? Słuchaj,
współczuję Emmie i Stevenowi, ale nie ja jestem odpowiedzialny za ich wybory życiowe. Może gdyby Emma nie studiowała marketingu, tylko nauczyła się handlować. Może gdyby Steven nie kupował domu ponad stan. Chcę, żeby system był fair dla wszystkich, ale fair nie znaczy, że mam płacić za ich błędy. Pracuję teraz 25 godzin tygodniowo, ale pierwsze 10 lat pracowałem po 60-70. Zasłużyłem na to, co mam. Europejskie benefity? Jasne. Brzmi dla mnie wszystko fajnie w teorii, ale kto za to płaci? Ja bym płacił. Dlaczego miałbym finansować czyjeś wybory, gdy mogę pieniądze zainwestować? Niech oni też się wezmą do roboty. A jaką przyszłość widzi dla siebie Emma? Emma bada duński system. Powszechna opieka zdrowotna. Niesamowite, ale czas oczekiwania na niealarmującą operację to prawie pół roku. Darmowe studia. Świetne, ale duńskie uniwersytety nie są w absolutnej światowej czołówce. Równowaga między pracą a życiem? Idealnie, ale duńska scena startupowa jest malutka w porównaniu z tą z Austin. Także Emma ma wewnętrzny konflikt. Część mnie marzy o przeprowadzce do Kopenhagi. Żadnych długów studenckich, 6 tygodni urlopu, mieszkanie w przystępnej cenie. Ale czy to nie jest ucieczka? Przyznanie się do tego, że przegrałam? Wszyscy znajomi w koledżu próbują robić karierę, a ja miałabym się poddać i zadowolić europejską przeciętnością? Poza tym nie mogę zostawić tych 73 000 długu. Jeśli wyjadę z kraju, to co stanie się z tymi kredytami? A co jeśli za 5 lat założę startup i stanę się milionerką jak Alex? W Danii nigdy bym tego nie osiągnęła. Tam wszyscy są równi, żyją wygodnie, ale nikt nie robi nic wielkiego. Wszyscy moi znajomi postują o awansach, nowych mieszkaniach, zakładają firm, a ja mam coraz więcej długów i mieszkam ze współlokatorką. Może jednak Europa to rozwiązanie? Ale czy mogę sobie pozwolić na rezygnację z American Dream akurat teraz, gdy wszyscy dookoła go faktycznie osiągają? Co jeśli jutro dostanę ofertę za 80 000? Co jeśli za rok znajdę sposób na spłacenie długów? Europa zawsze będzie, ale możliwości w Ameryce mogą się już nie powtórzyć. Najgorsze jest to, że nie mogę już cofnąć czasu. Te długi będą mnie ścigać wszędzie. Jestem uwięziona w systemie, który nienawidzę, ale jednocześnie nie mogę się z niego wyrwać bez poniesienia jeszcze większych strat. Po zawale serca Steven spędził niezliczone godziny na przeglądanie informacji o europejskim systemie opieki zdrowotnej. Niemiecka kardiologa fascynowała go, bo ten sam zabieg kosztował go w Stanach 12 000, a w Europie, w Niemczech dostałby go za darmo. Dodatkowo pacjenci dostawali 2-letnie wsparcie do powrotu do zdrowia, rehabilitację, regularne kontrole, światowej klasy rezultaty, ale bez bankructwa. A gdy przyszły wybory, Steven jak zawsze zagłosował na republikańskiego kandydata. Dlaczego? Bo demokraci przekształcili Amerykę w socjalistyczną Europę, wyjaśniał znajomym. Jego przyjaciel Mike zapytał wprost: Steven, prawie wylądowałeś na ulicy przez bankructwo medyczne, a teraz głosujesz przeciwko uniwersalnej opiece zdrowotnej. Steven czuł się zakłopotany, ale bronił swojej decyzji. Niemiecki system może działać dla Niemców, ale oni czekają miesiącami na operację. Amerykanie nie czekają. Konkurujemy, działamy. Dostajemy najlepszą opiekę natychmiast, jeśli na to zasłużymy. W głębi duszy jednak wie, że jego logika ma dziury. Przecież sam nie dostał najlepszej opieki, tylko rachunek, który zniszczył mu finanse. Steven dalej myśli. Wiem, że niemiecki system opieki zdrowotnej uratowałby mnie przed bankructwem. Wiem, że niemieckie zasiłki dla bezrobotnych dałyby mi szansę na znalezienie dobrej pracy zamiast pierwszej lepszej. Ale czy mogę przyznać po 52 latach życia, że wszystko, w co wierzyłem, było kłamstwem? Całe życie mówiłem, że Ameryka is the greatest country in the world. Służyłem w wojsku, płaciłem podatki, głosowałem na polityków, którzy obiecywali, że free market załatwi wszystko. A teraz jestem 52-letnim facetem mieszkającym na wynajmowanym mieszkaniu i jak czegoś nie wymyślę, to za miesiąc stanę się bezdomnym. Wszystko po tym, jak straciłem dom przez system, który miał mnie chronić, a dobiły mi rachunki medyczne. Może gdybym przestał głosować przeciwko własnemu interesowi, moje życie wyglądałoby inaczej. Ale oznaczałoby to przyznanie się, że zmarnowałem 30 lat na wierzenie w mit. I tego nie mogę znieść. Co myśli Charlie, siedząc na ganku swojego domu i spędzając tam emeryturę? Chcę, żeby ludzie mieli możliwości, które ja miałem.
Ale czy to znaczy, że mam płacić 50% podatków z mojej emerytury? Czy mam oddać połowę tego, co uczciwie zarobiłem? Może zamiast zmieniać system, młodzi powinni być bardziej jak ja. Cierpliwi, lojalni, skromni. Alex jakoś sobie radzi. Problem nie jest w systemie. Problem jest w tym, że młodzi chcą wszystko od razu. Ale w głębi duszy wiem, że moje pokolenie miało łatwiej. Ale przyznanie oznaczałoby, że powinienem podzielić się tym, co mam. A na to nie jestem gotowy. Wolę wierzyć, że to kwestia charakteru, a nie szczęścia. Ten konflikt między amerykańskim i europejskim marzeniem sięga fundamentalnych różnic w sposobie myślenia o społeczeństwie. Filozofia europejska opiera się na założeniu, że społeczeństwo powinno zapewnić pewne podstawowe bezpieczeństwo dla wszystkich. Uniwersalną opiekę zdrowotną, bezpłatną edukację, silne zabezpieczenie społeczne. Dopiero gdy ludzie mają pewność, że podstawowe potrzeby są zaspokojone, mogą się swobodnie rozwijać, podejmować ryzyko i na przykład zakładać firmy. Filozofia amerykańska działa odwrotnie. Według niej jednostki powinny najpierw wypracować swoje bezpieczeństwo przez ciężką pracę, przedsiębiorczość i osobistą odpowiedzialność. Gdy wystarczająco dużo ludzi osiągnie sukces indywidualny, całe społeczeństwo na tym skorzysta przez miejsca pracy, innowacje i ogólnie wzrost gospodarczy. Rezultat tego fundamentalnego rozdźwięku jest paradoksalny. Amerykanie chcą europejskich rezultatów, jak bezpieczeństwa, wysokiej jakości życia, równowagi między pracą a odpoczynkiem, ale kategorycznie odrzucają europejskie metody ich osiągnięcia. Wspólne działanie, wyższe podatki, silne programy rządowe. Chcą mieć korzyści zbiorowego wysiłku, ale tylko przez indywidualne działania. Tak jak chcecie upiec ciasto, ale bez użycia piekarnika. Prawda o American Dream w 2025 roku jest bardziej skomplikowana niż sugerują historie naszych bohaterów. Nie jest tak, że sukces należy wyłącznie do bogatych rodzin, ale ścieżki do niego stały się dramatycznie węższe i bardziej ryzykowne niż kiedykolwiek w historii. Charlie osiągnął swoje miliony podejmując minimalne ryzyko. Stabilna praca w jednej firmie przez całe życie plus systematyczne oszczędzanie w systemie, który nagradzał tą lojalność. Alex zbudował imperium głównie dzięki rodzinnemu kapitałowi i odpowiedniemu momentowi, ale jego sukces też nie byłby możliwy bez faktycznie realnych umiejętności i jego ciężkiej pracy. Problem w tym, że podobne możliwości są dostępne dziś dla coraz mniejszego odsetka populacji. Ścieżki awansu społecznego bez kapitału rodzinnego wciąż istnieją. Sektor technologiczny rzeczywiście tworzy milionerów ze zerowym kapitałem startowym. Jednak często wymaga on wyższego wykształcenia. Zawody takie jak hydraulicy czy elektrycy często zarabiają już znacznie więcej niż absolwenci college'ów. Jednocześnie nie mają długów studenckich. Co ciekawe, imigranci przedsiębiorcy statystycznie częściej zakładają firmy niż urodzeni Amerykanie. Tym samym budując jednak bogactwo od zera i realizując American Dream. Zawody takie jak lekarze, prawnicy czy księgowi wciąż zapewniają solidną klasę średnią. Ale kluczowa różnica polega na tym, że w latach 50. robotnik fabryczny mógł kupić dom, utrzymać rodzinę i komfortowo przejść na emerytury. W 2025 roku te same prace ledwo pokrywają czynsz. Stosunek ryzyka do zysku radykalnie się pogorszył. Emma podejmuje ogromne ryzyko kredytów studenckich i może skończyć w pułapce długoterminowych długów. Charlie podejmował minimalne ryzyko i został milionerem. Timing i szczęście geograficzne mają większe znaczenie niż osobiste cechy. Sukces Alexa to 80% odpowiedniego momentu i 20% umiejętności. Wsparcie rodzinne może nie zawsze finansowe, ale siatka bezpieczeństwa, możliwość mieszkania z rodzicami, podejmowania ryzyka, powrotu po porażkach ma kluczowe znaczenie. Emma nie może sobie pozwolić na porażkę, bo nie ma opcji B. American Dream nie należy już tylko dla bogatych, ale został loterią wysokiej stawki, gdzie sukces jest możliwy, ale wymaga perfekcyjnej realizacji plus szczęścia. A porażka ma niszczące konsekwencje. Bezpieczeństwo klasy średniej w stylu Charliego jest prawie niemożliwe bez wyjątkowych okoliczności lub rodzinnych przewag. Tak więc Amerykanie chcą komfortowego życia, ale nie są gotowi porzucić mitu American Dream. Chcą mieć jedno i drugie. Nasze postacie to doskonale pokazują.
Emma marzy o duńskim work-life balance, ale jednocześnie mówi, że w Ameryce może zostać milionerką, a w Danii będzie zawsze przeciętna. Steven desperacko potrzebuje niemieckiej opieki zdrowotnej po zawale, ale głosuje na republikanów, bo demokraci chcą przekształcić Amerykę w socjalistyczną Europę. Alex już żyje europejskim stylem życia, 25 godzin pracy tygodniowo, nieograniczony urlop, ma najlepszą opiekę zdrowotną, ale osiągnął to przez amerykański kapitalizm, a nie europejski. Nawet Charlie, który skorzystał z systemów przypominających europejskie, sprzeciwia się płaceniu 50% podatków z emerytury za czyjeś błędy. A ty wolisz American czy Polish Dream? Daj znać w komentarzu. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.